strony Szapi. Witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Powiedzcie mi, co robiliście ostatnio? Ja na przykład, nie mając ani konwentów, ani żadnych planów cosplayowych na ostatnią chwilę, śpię jak normalny człowiek 8 godzin dziennie. No dobra, czasem 12, jak jest weekend i naprawdę nic mi się nie chce. Wystylizowałam już chyba wszystkie peruki w moim domu i w domach moich znajomych. Ciągle dzielnie walczę, żeby wbić tą petynkę w lolu. No dobra, kogo ja oszukuję? Ja nawet nie gram rankedów, bo się trochę boję. Uszyłam już tyle maseczek, że w końcu usłyszałam od mojej rodziny: no widzisz, Ola, w końcu te przybranki na coś się przydały. I sprzątając mój dom, nareszcie odnalazłam rzeczy, które już dawno temu kupiłam i nigdy nie miałam czasu z nimi cokolwiek zrobić, więc to chyba jest ten czas. Trzeba szukać pozytywów w tej sytuacji, co nie? Bo chyba powoli już szaleję. Ostatnio odnalazłam głęboko w mojej szafie bardzo dużo różnych projektów, które zaczynałam i nie skończyłam. Jednym z nich była na przykład właśnie żywica UV. Zamówiłam ją już ponad rok temu z AliExpress i tak niestety sobie leżała i czekała na lepsze czasy, które wydaje mi się nadeszły teraz. Pracuję z żywicą i odlewaniem różnej maści gemów, jak i propsów już naprawdę wiele lat, ale nigdy nie miałam okazji sprawdzić, przetestować właśnie żywicę UV, więc czemu by nie zrobić tego teraz, kiedy mam naprawdę bardzo dużo czasu na moich rękach i mogę po prostu go fajnie wykorzystać. Do czego was też zachęcam, ponieważ takie koronaferie i ogólnie ograniczenie możliwości spędzania wolnego czasu sprawiają, że możemy tak naprawdę w końcu zająć się czymś, czym zawsze chcieliśmy się zająć, a nie mieliśmy na to czasu, więc no warto spróbować. W moim przypadku to będą te wszystkie zaległe projekty i filmy i kostiumy, które rozgrzebałam i nigdy nie skończyłam. Trzymajcie kciuki, żeby mi się to po prostu udało i trzymajcie mnie za słowo. Żywica UV ma to do siebie, że zastyga pod promieniami ultrafioletowymi, czyli właśnie pod lampą UV albo po prostu słońcem. Moją buteleczkę, czyli 25 ml takiej żywicy, kupiłam za około 10 zł, więc to naprawdę nie jest droga zabawa. Przy czym muszę wam powiedzieć, że teraz, kiedy ceny wzrastają wszędzie, i w Chinach, i w Polsce, i ogólnie na świecie, ta cena już jest 2 razy wyższa, więc praktycznie płaciłam, kiedy kupowałam sobie teraz kolejną partię, bodajże 25 zł właśnie za taką buteleczkę 25 ml, więc no te ceny poszły w górę, ale to ciągle nie są duże pieniądze. Do pracy z taką żywicą będziecie również potrzebować ramek, czyli czegoś, w co będziecie po prostu wlewać tą żywicę, żeby sobie ładnie zastygła. Na AliExpress jest naprawdę ogromny wybór tego typu rzeczy i przyznam się wam szczerze, że tak naprawdę ja wzięłam takie bardzo bezpieczne rzeczy, jak właśnie jakieś kwiatki czy właśnie lampiony, ale tam było wszystko, od Pokemonów po jakieś nawet dupy korgich, więc naprawdę co chcecie, znajdziecie spokojnie. Takie ramki również nie są zbyt dużym kosztem, ponieważ taką paczkę około 5 do 10 sztuk możecie zapłacić nawet 10 zł. Tak naprawdę na AliExpress możecie kupić prawie wszystko do waszych czarmsików, ponieważ są tam i barwniki, i jakieś pyłki, brokaty, zatrzaski, końcówki do breloków, także co tylko chcecie, możecie w sumie tam wziąć i zakupić, po czym skompletować właśnie swój zestaw do breleczków. Ale nie będę ukrywać, że żeby taką zabawę zacząć, trzeba tak naprawdę kupić dość sporo rzeczy na początek, czyli właśnie te wszystkie ramki, barwniki, żywica, słuchajcie, jakieś właśnie podkładki itd., co z tego tak naprawdę może troszkę wyjść kosztowo, ale jednak wydaje mi się, że to ciągle jest bardzo przyjemne zajęcie i bardzo fajna technika, która również może nam się przydać w cosplayowych sprawach, ponieważ takie wypełnianie właśnie taką żywicą, emalią również może być fajnym zastosowaniem na przykład jakiejś biżuterii cosplayowej czy jakichś bardzo małych gemach. Niestety muszę was ostrzec, że dużych gemów z tego raczej nie zrobimy, ponieważ jak gdy próbowałam właśnie z taką żywicą UV pracować, to zauważyłam, że ona twardnieje tak naprawdę tylko do grubości tych ramek, które wykorzystywałam, ponieważ czasem, kiedy odwracałam ją na drugą stronę, to była lekko lepka, stąd jestem prawie pewna, że taka żywica nie przyda się na duże gemy do naszych kostiumów. Gorąco zachęcam was do wypróbowania takiej techniki, którą właśnie dzisiaj wam pokażę i zaprezentuję, czyli właśnie jak wykonałam takie breloczki z żywicy. Zapraszam! Na początku pamiętajcie o tym, żeby zawsze, ale to zawsze pracować z żywicą w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Żywica nie tylko ma nieprzyjemny zapach, jak i również po prostu jest chemiczna, stąd potrzebujecie właśnie jakiegoś otwartego okna czy balkonu. Osobiście zaopatrzyłam się w taką mniejszą buteleczkę, 25 ml tej żywicy i wszystkie linki do tych produktów znajdziecie na dole w opisie. Będziemy potrzebować parę różnych innych detali, jak na przykład patyczki higieniczne, którymi będziemy potem czyścić nasze wisiorki. Zaopatrzcie się w przejrzystą taśmę klejącą, najlepiej taką szeroką, ja niestety nie miałam takiej w domu, więc używam tylko tej cienkiej. Aby dodać żywicy trochę koloru, będziemy potrzebować również barwników. Możecie użyć na przykład barwników typowo do żywic, które ja osobiście kupuję na internecie, albo pigmentów do farb, lub jak i również można użyć takich pigmentów do farb do ścian. Przydatne również będą takie małe szpatułki, którymi potem możecie rozprowadzać na przykład właśnie żywicę czy pigment, ale wydaje mi się, że nie musicie kupować takich specjalnych, jak ja to zrobiłam właśnie z AliExpress, tylko możecie użyć na przykład jakichś patyczków czy wikałaczek. No ja po prostu jestem frajerem na jakieś ładne, błyszczące rzeczy, więc te miałe kryształki musiałam je kupić.
Opcjonalnie możecie również dołożyć jakiś brokat, czy właśnie jakieś pyłki do paznokci. Ogólnie im drobniejsze, tym lepsze, ponieważ nasze czarmsiki są dość małe, stąd duży brokat będzie bardzo widoczny i taki dość kanciasty. Ostatnią i bardzo istotną częścią naszego projektu będą metalowe ramki. Jest tam naprawdę dużo rozmiarów, wzorów, kolorów tych ramek, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jak widzicie, jestem wielką fanką Pokémonów, więc mam tutaj trochę Pikachu i Jigglypuffa, ale oczywiście możecie znaleźć naprawdę wszystko. Na początek polecam raczej takie mniej skomplikowane ramki, jak na przykład te Pokémonowe, ponieważ nie ma tam aż tyle detali i będzie wam po prostu łatwiej. Zacznijmy od podklejenia ramki taśmą klejącą. Robimy to po to, żeby żywica nie wylała się poza krawędź ramki, ponieważ jeżeli nie będzie tam żadnej jakby bariery, to żywica po prostu sobie wypłynie i będziemy mieć taki brzydki blob. Z uwagi na to, że raczej chcemy po prostu widzieć, co będziemy malować w naszej ramce, przydałaby się taśma przeźroczysta, ponieważ te wszystkie kolorowe mogą po prostu zaburzyć nam odbiór kolorów i wzorów tego, co będzie w środku ramki. Upewnijcie się, że taśma dobrze przylega do krawędzi ramki, tak żeby na pewno nic nie wypłynęło. Następnie bierzemy naszą żywicę i wypełniamy ramkę. Proponuję, żebyście się nie śpieszyli z ilością żywicy, lepiej dać troszkę mniej niż więcej i mieć potem problem. Następnie szpatułką delikatnie rozprowadzamy żywicę we wszystkich zakamarkach mojej ramki, tak żeby każdy datel był wypełniony. Jeżeli się nie przyłożycie do tego etapu, jest duża szansa, że skończycie z jakimiś bobelkami powietrza, czy jakimiś przestrzeniami, które będą po prostu puste. Czas na barwnik, a ja stwierdziłam, że wykorzystam ten właśnie z AliExpress, żeby zobaczyć, jak będzie on wyglądał. Tak naprawdę na etapie wypełniania ramki wszystko zależy od Was. Możecie sprawić, że cała ramka będzie wypełniona kolorem, albo tylko jej brzegi, ewentualnie parę płatków, może troszkę brokatu, detali. Tak naprawdę ogranicza Was tylko Wasza fantazja i to, co chcecie uzyskać na Waszym czarmsiku. Osobiście jestem ogromną fanką takiego efektu akwareli, czyli tego, że ten kolor niekoniecznie jest w całym płatku, czy tam w całym czarmsiku, tylko troszeczkę tak lekko się rozlewa. No i brokat, on daje naprawdę super efekt, zwłaszcza pod światło, kiedy to wszystko tak fajnie błyszczy. Absolutnie możecie sadzić tam wszystko, tyle że ostrzegam Was, żebyście raczej nie mieszali na przykład klejów brokatowych, czy czegokolwiek, co jest jakby bardziej płynne, ponieważ nie jestem pewna, jak żywica z tym zareaguje. Stąd suche pyłki, suche brokaty, właśnie jakieś do paznokci, czy ozdobne jakieś do projektu DIY są bardzo ok. Tutaj chyba trochę popłynęłam. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dobra, zamiast panikować i wyrzucić czarmsik, może lepiej coś pokombinuję. Okej, dam więcej brokatu, może nikt się nie kapnie. Tak miało być. Nawet nie wyszło tak źle, a na końcu po prostu wyczyściłam ramkę patyczkiem. W następnych czarmsikach reguła była dokładnie taka sama. Trochę barwnika, trochę brokatu i w sumie wyszło fajnie. Jedynym minusem używania brokatu jest fakt, że potem jest absolutnie wszędzie, więc bądźcie ostrożni, gdzie pracujecie. Odkryłam również, że złoty pigment naprawdę świetnie wygląda na żywicy. Jest taką jakby troszkę emalią, taką złotą, fajną emalią. Także polecam serdecznie, możecie go naprawdę kupić w każdym sklepie plastycznym. Gdy jesteście już zadowoleni z tego, jak wyglądają Wasze czarmsiki, czas wystawić je na światło UV. W moim przypadku będzie to po prostu słońce. Żywica UV twardnieje pod światłem naprawdę bardzo szybko, ale ciągle dajcie jej takie może 5 do 15 minut pod słońcem, bardzo mocnym słońcem, tak żeby upewnić się, że wszystko dobrze zaschło. I gotowe! Tak mniej więcej prezentuje się moja mała armia czarmsików. Jestem zachwycona, jak wyszły. Są takie błyszczące i śliczne i po prostu idealne pod jakieś bryloczki. Dajcie mi znać w komentarzach, czy spróbujecie takiej zabawy sami w domach. Osobiście strasznie polecam, bardzo przyjemnie mi się z tym pracowało. Prawda, że efekt jest naprawdę przepiękny. Mi się to strasznie podoba i na pewno będę robić więcej czarmsików. Zwłaszcza, że wykonuję je specjalnie dla moich patronów na patronite.pl albo właśnie na Patreonie, gdzie są one częścią nagród za kolejny miesiąc. Jeżeli macie ochotę wesprzeć moją pracę i podoba Wam się to, co robię tutaj na kanale, jak i również chcecie zobaczyć filmiki jako pierwsi, w sumie wszystkie tutoriale, poradniki, moje zdjęcia jako pierwsi, to zapraszam Was serdecznie na Patronite'a, tam właśnie wszystko wrzucam od razu, no i moi patroni widzą wszystko jako pierwsi właśnie.
Wysyłam dużo miłości do moich patronów, dziękuję, że ze mną jesteście i mnie wspieracie. A wam wszystkim dziękuję, że byliście, oglądaliście i nadzieję, że film wam się spodoba i przyda na przyszłość. Jeżeli interesuje was temat cosplayu i macie ochotę zobaczyć więcej filmików o tej tematyce, zapraszam was serdecznie do mojego kanału, właśnie tu będą jakieś poradniki, tutoriale, vlogi, pokazy kostiumów, wszystko na co macie ochotę i tu możecie sobie klikać i oglądać. Z tej strony jak zawsze będzie subskrypcja mojego kanału, do czego was serdecznie zapraszam, a tu będzie mój Patronite. Mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym tygodniu, ponieważ filmiki rzucam co tydzień, więc pa, do zobaczenia i buźka!